Podczas wystawy przemysłu obronnego firma Auto Podlasie zaprezentowała lekki pojazd Aero 2, przeznaczony dla jednostek aeromobilnych i powietrzno-desantowych. Konstrukcja ta jest rozwinięciem wcześniejszego modelu użytkowanego już przez Wojsko Polskie i stanowi element szerszej rodziny samochodów, obejmującej także wersję opcjonalnie załogową Taero. Nowa wersja charakteryzuje się większymi gabarytami oraz wyższą masą, co przekłada się na większą funkcjonalność i elastyczność operacyjną. Aero 2 ma prawie 4,5 metra długości, a w wersji Long jest to blisko 480 cm. Masa własna przekracza 2300 kg, dopuszczalna masa całkowita sięga zaś 3,5 tony. Wóz napędzany jest 6-cylindrowym silnikiem wysokoprężnym Toyota o mocy 130 koni mechanicznych, współpracującym z manualną lub automatyczną skrzynią biegów. W wersji transportowej może przewozić do 8 osób. Dotychczas samochód był prezentowany w różnych konfiguracjach, jako nośnik bezzałogowego systemu GIES z amunicją krążącą czy w wersji zintegrowanej z systemem przeciwlotniczym Kusza. Pojazdy tej rodziny znalazły już zastosowanie operacyjne, m.in. podczas wsparcia działań Straży Granicznej na granicy polsko-białoruskiej w ramach operacji Bezpieczne Podlasie. LP Pracha zaprezentowała lądową platformę bezzałogową Hornet. To duży i ciężki pojazd o długości prawie 3 metrów, szerokości nieco ponad 1,5 metra i wysokości blisko metra. Jego ładowność sięga 970 kg. Producent traktuje go jako platformę wielozadaniową, zdolną do realizacji także misji rozpoznawczych czy ewakuacyjno-medycznych. Dzięki zaawansowanemu systemowi sterowania i wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji może samodzielnie poruszać się w nieznanym terenie, omijać przeszkody oraz podejmować decyzje nawigacyjne. Do obserwacji otoczenia wykorzystuje czujniki laserowe oraz opcjonalnie kamery dzienne i termowizyjne. Wyposażono go także w odbiornik satelitarnego systemu pozycjonowania i układ nawigacji bezwładnościowej. Hornet może działać autonomicznie, poruszając się według zaprogramowanej trasy, albo być również zdalnie sterowany. W demonstracyjnej konfiguracji uzbrojony był w 2 wyrzutnie amunicji krążącej oraz zdalnie sterowane stanowisko strzeleckie. Spółka Tatra Defense Vehicles zaprezentowała 8-kołowy transporter opancerzony Pandur, opracowany przez General Dynamics European Land Systems. Pojazd ten to rozwinięcie modelu 6-kołowego, produkowanego wcześniej dla austriackich sił zbrojnych. Nowa wersja została zaprojektowana jako uzupełnienie floty czeskiej armii, która już eksploatuje blisko 130 transporterów rodziny Pandur II z napędem na 8 kół, w tym prawie 100 w wariantach bojowych. Przedstawiony egzemplarz otrzymał nowy kadłub i układ jezdny, dzięki czemu oferuje podwyższoną odporność balistyczną i przeciwminową, a jego konstrukcja wytrzymuje eksplozję do 50 kg trotylu lub bliski wybuch pocisku artyleryjskiego 155 mm. Masa pojazdu wzrosła do 25 ton, m.in. z powodu zastosowania cięższej bezzałogowej wieży Elbit z armatą Bushmaster kalibru 30 mm i możliwością integracji wyrzutni pocisków Spike. Napęd stanowi silnik o mocy 550 koni mechanicznych, współpracujący z automatyczną skrzynią przekładniową. Pojazd osiąga prędkość do 110 km na godzinę i zasięg do 650 km. Wnętrze mieści 3-osobową załogę oraz 7-osobowy desant, a wyposażenie obejmuje w szczególności system łączności Fonet od polskiej grupy WB, system ochrony przed bronią masowego rażenia oraz możliwość montażu aktywnych systemów ochrony. Francuski oddział grupy KNDS ogłosił, że w czerwcu rozpocznie się montaż pierwszych samobieżnych armatohaubic kalibru 155 mm Cezar w czeskiej fabryce Excalibur Army. Zgodnie z umową, czeski przemysł ma mieć 40% udziału w dostawach 62 dział. Wkład ten obejmuje m.in. produkcję podwozi Tatra, elementów systemu kierowania ogniem dostarczanych przez firmę Retia, jak również końcowy montaż 58 dział. 2 prototypy zakończyły badania zakładowe i przygotowywane są do prób wojskowych w Czechach, którym będą towarzyszyć szkolenia z wykorzystaniem nowoczesnych symulatorów. Dostawy seryjne mają rozpocząć się w kwietniu przyszłego roku i zakończyć latem 2027. System Cezar w czeskiej armii obejmie także wozy dowodzenia, amunicyjne oraz rozpoznawcze,
a dowodzenie zapewni niemiecki system Taranis Adler. Zasięg ognia armatochaubicy wynosi do 42 km. Wariant ten ma częściowo zautomatyzowany system ładowania, szybkostrzelność do 6 strzałów na minutę, a pełna obsługa liczy 4 do 5 żołnierzy. System jest gotowy do działania lub zmiany pozycji w 60 sekund, a zapas amunicji wynosi do 36 pocisków. Pojazd rozwija prędkość 90 km na godzinę i ma zasięg do 600 km. Czeska firma IVPU Defence zaprezentowała najnowszą wersję bezzałogowej wieży bojowej Turra 30. Rozwijana od około 10 lat rodzina Tura ma już swoje doświadczenie bojowe, a jej wcześniejsze odmiany były montowane m.in. na kołowych bojowych wozach piechoty Scipio, czyli słowackich wariantach transportera Rosomak. Nowa wersja wieży różni się nowoczesnym systemem kierowania ogniem z funkcją Hunter-Killer, osobnymi przyrządami obserwacyjnymi dla dowódcy i działonowego oraz zastosowaniem algorytmów sztucznej inteligencji do wykrywania celów i wsparcia decyzyjnego. Uzbrojenie główne stanowi 30 mm armata automatyczna, którą można zastąpić innymi kompatybilnymi systemami, w tym amerykańską armatą Bushmaster. Dodatkowo możliwe jest zastosowanie wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych i dronów bojowych. Bezzałogowa wieża ma maksymalną masę 3 ton i jest bezkoszowa, co pozwala zachować pełną przestrzeń wewnętrzną pojazdu. Jej opancerzenie może osiągać poziom 4 według normy Stanak. Nowością są 2 zintegrowane systemy. Aktywna ochrona Harpia oparta na radarach z antenami AESA i efektorach przeciwrakietowych oraz Viper, zintegrowany moduł dronów, które mogą prowadzić rozpoznanie, zakłócanie sygnału lub zwalczać cele przeciwnika. Słowacka firma Deftech zaprezentowała prototyp samobieżnego zestawu przeciwlotniczego Wolf 25 AD, który krótko przed targami przeszedł testy poligonowe. Zestaw składa się z opancerzonego pojazdu wielozadaniowego klasy MRAP oraz bezzałogowej wieży Mangard 25, opracowanej przez firmę Valhalla Turrets ze Słowenii. Pojazd w układzie 4x4 ma długość prawie 6 metrów, szerokość 2,5 metra oraz wysokość blisko 270 cm. Jego masa całkowita to prawie 14 ton. Napędza go silnik wysokoprężny o mocy 450 koni mechanicznych. Pojazd rozwija prędkość do 100 km na godzinę i ma zasięg 700 km. Może pokonywać trudny teren i mieści do 10 osób. Wieża Mangard jest lekka, waży około 1200 kg. Uzbrojona została w armatę Oerlikon 25 mm oraz karabin maszynowy kalibru 7,62 mm. Wyposażenie wspiera nowoczesny system kierowania ogniem, który umożliwia śledzenie do 150 celów jednocześnie oraz wykrywanie dronów i innych zagrożeń powietrznych z dużych odległości. Podczas targów w Brnie zaprezentowano również zmodernizowaną wersję wieloprowadnicowej wyrzutni rakiet RM-70 Vampire. To kolejna odmiana systemu artyleryjskiego o czechosłowackich korzeniach, będącego rozwinięciem radzieckiej wyrzutni Grad. Nowa wersja wyróżnia się m.in. zastosowaniem nowej kabiny opancerzonej Puma, zapewniającej ochronę balistyczną na poziomie 2 według normy Stanak. Wprowadzono również dodatkowe opancerzenie prowadnic wyrzutni, co poprawia ochronę przed odłamkami i ogniem broni małokalibrowej. Wyrzutnia może razić cele na dystansie od 20 do 40 km, w zależności od użytej amunicji. Standardowy zapas to 40 rakiet w prowadnicach i kolejne 40 gotowych do przeładowania. Obsługa może liczyć od 2 do 4 żołnierzy. Pojazd bazowy to ciężarówka Tatra Force z silnikiem o mocy około 400 koni mechanicznych, pozwalająca osiągać prędkość do 90 km na godzinę. Masa własna wynosi ponad 26 tysięcy kg. Dzięki wykorzystaniu sprawdzonego nośnika wyrzutnia zachowuje bardzo dobrą mobilność, potwierdzoną bojowo m.in. na Ukrainie. Trudno dziś przesądzić, czy czeska armia zdecyduje się na jej powrót. Bardziej prawdopodobny wydaje się eksport. Gladius Max to ciężkie zdalnie sterowane stanowisko strzeleckie, uzbrojone w 30 mm armatę automatyczną o zredukowanym odrzucie. System zaprojektowano z myślą o zwalczaniu bezzałogowych statków powietrznych i nisko lecących celów, lecz może być także skuteczny przeciwko lekko opancerzonym pojazdom i siłom żywym.
Przewidziano stosowanie amunicji z zapalnikami programowalnymi. Zintegrowano radar z anteną aktywną skanowaną elektronicznie oraz dzienno-nocną głowicę optoelektroniczną. Uzbrojenie jest stabilizowane w 2 osiach, a czujniki mogą pracować niezależnie od ruchu armaty, co pozwala na ciągłe śledzenie celu. Drugim rozwiązaniem z tej serii jest Gladius Twin, czyli zdalnie sterowane dwulufowe stanowisko uzbrojenia, wyposażone w 2 karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm, każdy z zapasem do 750 naboi. Choć funkcjonalnie zbliżone do Gladiusa Max, wariant Twin przeznaczony jest do montażu na lżejszych platformach. To tańsze i prostsze rozwiązanie kierowane jest do mniej wymagających użytkowników, którym zależy na podstawowej ochronie i skuteczności ogniowej. Na targach zaprezentowano zmodernizowaną wersję wojskowej ciężarówki Tatra 810 w układzie 6x6. Pojazd ten stanowi podstawowy środek transportu czeskiej armii w klasie samochodów wysokiej mobilności o średniej ładowności. Wóz otrzymał silnik Renault o mocy 206 kW, co pozwala osiągnąć prędkość maksymalną do 110 km na godzinę. Wprowadzono system filtrowentylacji, niezależne ogrzewanie, a także wzmocnione opancerzenie podłogi i silnika chroniące przed minami i granatami. Zmieniono również przednią maskę, dostosowując ją do stylistyki modeli Force i Phoenix. Masa całkowita pojazdu wzrosła do 14 000 kg, a ładowność zwiększono o co najmniej 500 kg. Producent podkreśla, że ponad 90% komponentów pozostaje zgodnych z oryginalnym modelem, co znacząco ułatwia serwis i modernizację posiadanych samochodów. Podczas tegorocznej wystawy grupa Lubawa zaprezentowała szeroki wachlarz rozwiązań z zakresu kamuflażu wojskowego, koncentrując się na środkach maskowania sprzętu oraz żołnierzy. Największe zainteresowanie wzbudziła makieta pneumatyczna ciężarówki Jelcz, służąca do pozorowania rzeczywistych obiektów w celu zmylenia przeciwnika, odciągnięcia jego uwagi czy wywołania fałszywego obrazu sił i środków. Tego typu makiety oferowane są w różnych wariantach, imitujących m.in. czołgi czy bojowe wozy piechoty BWP-1. Mają strukturę multispektralną, dzięki czemu są trudne do odróżnienia od prawdziwych pojazdów zarówno w świetle widzialnym, jak i w termowizji. Równolegle na pojazdach Pandur pokazano mobilny kamuflaż wielozakresowy, który chroni kadłub przed wykryciem w pasmach WIS, NIR, TIR i radar, imitując teksturę otoczenia i naturalnie wkomponowując się w środowisko leśne. Został zaprojektowany przez Miranda Military, należącą do grupy Lubawa, tak aby nie utrudniał obsługi wozu. Polska firma zaprezentowała także nowoczesne, lekkie indywidualne stroje maskujące dla żołnierzy. Znacząco redukują emisję cieplną i są przeznaczone przede wszystkim dla jednostek specjalnych oraz rozpoznawczych.